Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj skomponujemy ciasto niezwykle delikatne, kremowe i aromatyczne. A teraz zajmiemy się biszkoptem. A do biszkoptu potrzebujemy 80 g mąki pszennej tortowej, 25 g mąki ziemniaczanej, 4 jajek, 80 g cukru i szczypty soli. Do miski dajemy 4 białka jaj, szczyptę soli, włączamy mikser i ubijamy pianę na sztywno. Jak piana jest ubita, dodajemy 80 g cukru. Nie wszystko naraz, tylko troszeczkę partiami. Po każdym dodaniu, tak jak Państwo widzieli, chwileczkę mieszamy, a na koniec mieszamy tak długo, aż nie będziemy słyszeli chrzęstu cukru. Wtedy możemy dodać 4 żółtka jaj, ale pojedynczo. Po ostatnim żółtku wszystko dobrze wymieszajmy i odkładamy mikser. Do środka przesiewać będziemy 25 g mąki ziemniaczanej oraz 80 g mąki pszennej tortowej. A wszystko, jak Państwo już widzą, mieszamy ręcznie, czy to łopatką, czy łyżką jakąś inną drewnianą na przykład. Na koniec wszystko dobrze wymieszajmy, upewnijmy się, że mąka nie osiadła na spodzie, na bokach. A teraz foremka prostokątna o wymiarach 24 na 38 cm, w której sam spód wyłożyliśmy papierem do pieczenia, więc taka zakładeczka później się przyda. Wylewamy ciasto na biszkopt do środka, rozkładamy po całej powierzchni, wyrównujemy. I foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 160 do 170 stopni Celsjusza i używając grzałek góra i dół pieczemy 15-20 minut, to zależy oczywiście od piekarnika. Pod koniec pieczenia wbijmy patyczek w sam środek ciasta i sprawdźmy, czy się upiekło. Jeżeli się upiekło, wyjmujemy z piekarnika, zrzucamy z wysokości około 50 cm i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Po wystudzeniu odcinamy ranty blaszki od ciasta, wyjmujemy ciasto z foremki. Dzięki tej zakładce, to wcześniej mówiłam, łatwiej zdjąć papier z ciasta. Znowu odwracamy do góry górą i ścinamy wierzchnią skórkę. Jeżeli ją zostawimy, to ciasto nam się rozjedzie i nie będzie się trzymało. Biszkopt zostawiamy do późniejszego użycia. A teraz beza kokosowa. I żeby ją przygotować, potrzebujemy 4 białek jaj, 180 g cukru, 170 g wiórków kokosowych, 1 łyżki mąki ziemniaczanej i 1 łyżeczki proszku do pieczenia. Do miski dajemy 4 białka jaj, szczyptę soli, włączamy mikser i ubijamy na sztywną pianę. Następnie dodajemy 180 g cukru, też partiami, jak Państwo widzą, chwilę przemieszając tam, a na koniec mieszamy tak długo, aż przestaniemy słyszeć chrzęst cukru.
Dodajemy 1 łyżkę mąki ziemniaczanej i wszystko ze sobą łączymy, nadal mikserem, oraz 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Ponownie wszystko łączymy ze sobą. A na koniec dosypujemy 170 g wiórków kokosowych i nadal mikserem łączymy składniki ze sobą. Ja to zrobiłam na 2 razy, żeby łatwiej było wymieszać. Masa na bezę kokosową przygotowana, wobec tego szykujemy sobie foremkę, tą samą co piekliśmy biszkopt, to w wymiarach 24 x 38 cm. Wykładamy ją teraz papierem do pieczenia i do środka wykładamy masę na bezę kokosową. Rozprowadzamy po całej powierzchni, wyrównujemy. Blaszkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni Celsjusza, używając grzałek góra i dół. Pieczemy około 30 minut, aż góra ładnie się zezłoci. Wtedy bezę wyjmujemy z piekarnika i studzimy w foremce. Zaraz po wystudzeniu beza jest bardzo krucha, więc proszę uważać, żeby się nie połamała i bardzo delikatnie się z nią obchodzić. Po wystudzeniu wyjmujemy, pomagając sobie papierem, bezę z foremki. Odrywamy delikatnie papier od bezy. Tą bezę musimy odciąć również od papieru. Myśmy się posłużyli takim nożem. Powolutku, delikatnie. I bezę zostawiamy do późniejszego uszycia. Kolejnym elementem składowym ciasta jest masa cytrynowa i do niej potrzebować będziemy 600 ml śmietanki kremówki 30%, 2 opakowania galaretki cytrynowej, 5 łyżek cukru pudru, 600 ml wrzątku do galaretki, sok z 1 cytryny oraz otarta skórka z 2 cytryn. 600 ml wrzątku wlewamy sobie do jakiegoś naczynia, np. do miseczki. Wsypujemy 2 opakowania galaretki cytrynowej i mieszamy, żeby galaretka rozpuściła się w wodzie. Po dokładnym wymieszaniu galaretki zostawiamy ją do całkowitego wystudzenia. Galaretka różnie stygnie, więc w mniejszej lub dłuższym wymiarze czasu. Mamy galaretkę już wystudzoną, możemy wtedy bezpośrednio z lodówki wyjąć 600 ml śmietanki kremówki 30%, wlać do miski i zacząć ubijać. W momencie, kiedy łopatki miksera zaczną zostawiać wyraźne ślady, dosypujemy 5 łyżek cukru pudru. Od razu powiem Państwu, że jeżeli ktoś nie lubi słodkich ciast, nie musi dodawać cukru pudru, ponieważ galaretka i tak dosłodzi nam tą bitą śmietanę. Ale myśmy dodali, dodajemy również otartą skórkę z 2 cytryn. Cytryny wcześniej sparzyliśmy i dopiero wtedy ścieraliśmy skórkę. Pamiętajmy o tym. Wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. Dodajemy jeszcze sok z 1 cytryny. Mieszamy ze sobą wszystko dobrze. A następnie dolewamy wystudzoną, płynną galaretkę. Wszystko dokładnie ze sobą mieszamy. Jak Państwo widzą, galaretka płynna mocno rozrzedziła nam tą bitą śmietanę. Wobec tego taką masę w misce wkładamy do lodówki do momentu, aż zacznie lekko tężeć. A my później zaczniemy składać ciasto. Ale żeby złożyć ciasto, potrzebujemy jeszcze poncz do biszkoptu i do przygotowania ponczu potrzebujemy 100 ml wody przygotowanej, 1 łyżeczki cukru i soku z 1 cytryny. A dodatkowo na koniec
50 g białej czekolady i jeszcze otarta skórka z jednej cytryny. Przygotowujemy poncz, czyli do miseczki daliśmy 100 ml przygotowanej wody letniej, dosypujemy 1 łyżeczkę cukru, dolewamy sok z jednej cytryny i wszystko dokładnie ze sobą mieszamy. I od razu Państwu powiem, nie muszą Państwo go całego zużyć, ale proponuję dobrze nasączyć biszkopt. Jak będzie dobrze nasączony, będzie on później po prostu delikatny podczas jedzenia. Odkładamy sobie foremkę i sprawdzamy, jak tam nasza masa cytrynowa w lodówce tężeje. Jak Państwo widzą, nasza jest już w takiej konsystencji lekko tężejącej i możemy ją teraz spokojnie wylać na wierzch biszkoptu. Jeżeli będzie za rzadka, ona po prostu wsiąknie w biszkopt i ciasto się Państwu nie uda. Po wylaniu na biszkopt możemy ją delikatnie rozłożyć i foremka ląduje w lodówce na około 10 minut. Po tym czasie nasza masa cytrynowa ma taką, jak Państwo tu widzą, konsystencję. Jeszcze nie jest sztywna, ale jest jeszcze klejąca. I na wierzch tej masy możemy wyłożyć warstwę bezy kokosowej. Proszę Państwa, tylko proszę uważać, ona jest bardzo delikatna. Proszę się posiłkować na przykład deską, tak jak Państwo tu widzieli. Na tą warstwę kokosową ścieramy te 50 g białej czekolady, a na koniec otartą skórkę z jednej cytryny. Najpierw sparzonej. Ciasto prawie gotowe, musimy jeszcze je włożyć do lodówki na minimum kilka godzin, żeby dobrze wszystko stężało, zmiękło, dopasowało się do siebie, a później no nic innego, proszę Państwa. Delikatny biszkopt, kremowa masa cytrynowa, no i esencjonalna warstwa kokosowa. Czyż nieudane ciasto? Żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.